No i doczekaliście się. Odcinek bonusowy, tłuściutki. Postanowiłem nie zamieszczać tego, co dziś zobaczycie w regularnym odcinku, bo po prostu te dwie przełęcze zdecydowanie zasługują na osobny odcinek. Przełęcz Telegraf i przełęcz Galibier, bo o nich mowa, są jednymi z najbardziej znanych francuskich przełęczy. Obiecuję, że ograniczę swoje ględzenie do minimum, abyście mogli delektować się widokami. Jednak coś niecoś powiedzieć muszę. Drogę D902 pokonujemy z północy na południe, rozpoczynając naszą przygodę w miejscowości Saint-Michel-de-Maurienne. Tą drogą dotrzemy do obu przełęczy, ale o tym za chwilę. Sama przełęcz Telegraf jakoś mnie nie zachwyciła. Znaczy, było fajnie. Dobry asfalt, super zakręty, ale ruch dość spory. Bawiłem się dobrze, ale jednak nie miałem poczucia tego słynnego efektu wow i chęci zatrzymywania się co chwilę i podziwiania widoków. Zresztą nawet nie ma czego podziwiać, bo cały czas jedzie się przez las i tylko czasami gdzieś przebija się jakiś widoczek. Trasa fajna, warta przejechania, sprawiająca przyjemność, ale w moim odczuciu trzeba ją potraktować jako rozgrzewkę przed dalszą częścią dnia. Ten odcinek od Saint-Michel-de-Maurienne na szczyt przełęczy liczy sobie niecałe 12 km z przewyższeniem 856 metrów o średnim nachyleniu 7,3%, osiągając szczyt na wysokości 1556 metrów nad poziomem morza. Kolejna przełęcz zdobyta, przełęcz Telegraf. Motocyklistów od groma. Słuchajcie, są Niemcy, są Włosi, są Francuzi. Nie widzę Polaków. Jesteśmy jedynymi Polakami, którzy tu dotarli dzisiaj. No może się okaże, że będzie więcej, no ale no mamy daleko, to cóż tu dużo ukrywać, nie? Ruch straszny. Widoki fajne, zakręty jeszcze lepsze. Idziemy sobie porobić foty. Robimy sobie zaraz selfiaczki jakieś. Wrzucamy jakieś te zdjęcia na Insta. I ruszamy dalej, przed nami jeszcze Galibier i Hues. Na szczycie wita nas wielki słomiany kolarz, bo trzeba tutaj wspomnieć, że przełęcz ta bardzo często jest etapem Tour de France. Po raz pierwszy kolarze pokonali ten odcinek w 1911 roku, a od 1947 Tour witał tutaj 29 razy. Niestety żaden Polak nigdy nie był tutaj liderem. Inna ciekawostka związana z tym miejscem to fakt, że znajduje się tutaj, oddalony o kilkaset metrów, francuski fort komunikacyjny, który za pomocą systemu semaforowego przekazywał informacje dalej położonym fortom. Coś na kształt wici z Władcy Pierścieni. Co ciekawe, fort ten udostępniony jest do zwiedzania, a nawet przygotowana jest specjalna gra terenowo-historyczna. I jak będziecie mieli więcej czasu, to zdecydowanie polecam. Wracając do drogi, to ciekawiej ona wygląda z lotu drona w jesiennej scenerii. Bo tak, miałem przyjemność przejechać się nią jeszcze raz pod koniec października. W odróżnieniu od sierpnia, późną jesienią nie ma tutaj żywego ducha. Ruch nadal jest spory, ale to ruch lokalny, a nie turystyczny. Sklep i restauracja na szczycie przełęczy są wtedy zamknięte, a parking totalnie pusty. Jesteśmy czwarty dzień we Francji, więc chyba najwyższy czas nakleić wlepę na motocykl, nie? Ruszamy dalej na południe.
Ten odcinek, prawie w całości pozbawiony zakrętów, to zaledwie 5 km o przewyższeniu 165 metrów. Kończy się w miejscowości Wellua. Tutaj bardzo ciepło pomyślałem sobie o moim koledze instruktorze Zbyszku z kanału Frontside Camp. W Wellua odbywały się targi, czy też zlot, a może była to oferta wynajmu, nie mam pojęcia, kamperów i campervanów. Jestem przekonany, że nie jednego z nich Zbyszek chętnie wziąłby na testy. Ale lecimy dalej. Wspomniana droga D902, zanim zaprowadzi nas na przełęcz Galibier, daje nam przedsmak tego, co nas czeka. Wije się delikatnie doliną, nie dając po sobie znać, co czeka nas na końcu tej doliny. Więc póki co delektujemy się widokami. Tell me, have you ever danced in the rain? And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. Try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. I'll never find. No a co jest na końcu tej doliny? Nieśmiały i spokojny nawrót w prawo, a potem zresztą zobaczcie sami. Tutaj zaczyna się magia.
Zanim dojedziemy na szczyt przełęczy, zatrzymujemy się trochę poniżej, przy restauracji Galibier 2550. Tutaj znajduje się również sklep z pamiątkami oraz wjazd do tunelu, którym można przejechać pod przełęczą, jeśli ta akurat jest zamknięta lub ktoś nie ma ochoty pchać się kolejnych 100 metrów w górę. No bo i po co? Przecież tam nic nie ma. Raptem tablica informacyjna, że znajdujemy się na wysokości 2642 metrów nad poziomem morza, widok na Mont Blanc i od groma motocyklistów i kolarzy. My jednak postanawiamy wjechać na górę, żeby to nic zobaczyć. Jeszcze 5 zakrętów i jesteśmy na szczycie, na najwyżej położonej drodze w naszym życiu. Nie będę wam opowiadał o samej przełęczy. Ma ciekawą historię, ale nie chcę was zanudzać. Link do opisu jak zwykle znajdziecie pod filmem. Jednak podam jedną ciekawostkę. Pierwotnie droga nie prowadziła na siodło przełęczy, lecz do wspomnianego już tunelu. Dopiero gdy konieczny był jego remont w 1976 roku, wyznaczono dodatkowych kilka zakrętów prowadzących na szczyt przełęczy. Najlepsza decyzja ever. Sam tunel ma zaledwie 4 metry szerokości, a przejazd przez niego jest prowadzony wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej. Jak podaje Wikipedia, jest to najwyżej położona instalacja tego typu w Europie. Słuchajcie, dojechaliśmy do najwyższego punktu dzisiejszego dnia, czyli przełęcz Galibier, 2642 metry. Słuchajcie, ruch straszny, rowerzyści, samochody, motocykliści, cała masa, ale widoczki, słuchajcie, obłędne. Na zdjęciach to będzie widać, ale mam nadzieję, że to będzie widać też na filmie. Obłędne widoki. W jedną, w drugą stronę. Tam jest taki orzełek, z którego widać, przez którego widać Mont Blanc i śnieg tam leżący. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek chęć i ochotę tu przyjechać, albo będziecie się wahać, to przyjeżdżajcie w ciemno. Naprawdę niesamowita droga, niesamowite miejsce. Come dance in my glow. Fireflies in the yard, everything's a work of art. Already got everything we need to dance in the glow. Południowa część drogi na przełęcz Galibier też nie zawodzi. Tutaj faktycznie odczuliśmy efekt wow. Zarówno na północnym, jak i na południowym odcinku co chwila walczyliśmy z chęcią zatrzymania się i zrobienia fotki. Jest przepięknie i każdy motocyklista powinien rozważyć opcję przyjechania tutaj. Sam ruch na przełęczy jest dość spory, ale prawdopodobnie przez długość drogi oraz częste zatrzymywanie się właśnie na zdjęcia nie odczuwa się tłoku na drodze. Droga D902 kończy się w innym dość znanym miejscu, czyli na przełęczy Lautaret. Stąd kierujemy się na zachód w stronę Vizille. Jeszcze kilka fajnych zakrętów i widoczków i wracamy do dalszej części dzisiejszego dnia, który widzieliście już w poprzednim odcinku. Me and my
dance until we drop, and the good times don't stop.